Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Hyundai'a Tucsona. W 2004 roku Hyundai zaprezentował pierwszą generację modelu Tucson, która jednak w Polsce i tej części Europy była znana jako model iX35. Dopiero wraz z premierą obecnej, czyli trzeciej generacji, która zadebiutowała w 2015 roku, producent postanowił ujednolicić wszystkie rynki i przydomek X35 zniknął. Został już tylko Tucson. Trzecia generacja Tucsona w 2018 roku przeszła kurację odmładzającą, a rok później do jej palety dołączyła odmiana N-Line, czyli ta najbardziej sportowa. Nazwa co prawda wskazuje tylko na pakiet, ale jak się przekonacie podczas testu, to nie do końca sam wygląd. Chociaż ten jest naprawdę rasowy. W odmianie N-Line dostajemy czarny grill, czarne 19-calowe felgi, czarny spoiler, a raczej lotkę na dachu oraz delikatnie obniżone zawieszenie. I o ile moim zdaniem obniżanie zawieszenia w aucie, którego przecież zaletą jest to, że jest podniesione, jest kompletną głupotą, tak tutaj wyszło naprawdę dobrze. Po pierwsze, auto zostało minimalnie obniżone, a po drugie, znacznie poprawiły się właściwości jezdne, ale o tym będzie później. W N-Line mamy też minimalnie inne zderzaki oraz czarne lusterka. Warto też zwrócić uwagę na kształt wydechu, który wygląda bardzo rasowo, chociaż akurat taki wydech może też być chyba w innych wersjach, a nie tylko w N-Line. Ale tak czy inaczej, Tucson N-Line wygląda naprawdę bardzo dobrze. I co ciekawe, wydaje się na dużo mniejszego niż jest w rzeczywistości, a auto mierzy niemal 4,5 metra, więc wcale nie jest takie malutkie. Co zresztą widać w środku? Bagażnik, który może być w opcji elektrycznie otwierany, ma pojemność 513 litrów. W ogóle to kufer ma funkcję inteligentnego otwarcia, która w tym wypadku nie polega na machaniu nogą pod zderzakiem. Tutaj wystarczy podejść z kluczykiem w kieszeni i po chwili usłyszymy sygnał dźwiękowy, a po kolejnej chwili klapa sama się podnosi. Nie musimy kompletnie nic robić, tylko poczekać. W sumie jak mamy coś ciężkiego w rękach i nie mamy jak otworzyć, to jest to wygodne i nawet wygodniejsze niż machanie nogą pod zderzakiem. Tak jak mówiłem, bagażnik ma 513 litrów i nie do końca ustawną przestrzeń przez wystające nadkola w środku. Pod podłogą mamy dodatkowe drugie dno, które jest dosłownie o 5 cm niższe niż podstawowa wysokość. Niżej mamy koło zapasowe oraz zestaw kluczy czy miejsce na gaśnicę. W ogóle bagażnik możemy nieco powiększać dzięki regulowanemu oparciu tylnej kanapy. Ta ma kilka położeń, więc być może to wystarczy. A jak nie, to można położyć fotele na płask i uzyskać płaską powierzchnię. W kufrze znalazłem też 2 haczyki na zakupy oraz gniazdo pod zapalniczkę. Z tyłu, tak jak już wcześniej pokazywałem, jest regulowane oparcie tylnej kanapy, przez co jest naprawdę bardzo wygodnie. I co ważne, jest mnóstwo miejsca na nogi i mam parę centymetrów wolnej przestrzeni na głowę. Pewnie gdyby nie było szklanego, rozkładanego dachu, to miejsca na głowę jeszcze miałbym więcej, ale i tak wystarczy. Do dyspozycji mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, oddzielne nawiewy, a także USB, które, uwaga, jest podświetlane w nocy. Bardzo miły akcent. W ogóle w N-Line mamy też podgrzewaną tylną kanapę, za to też duży plus. Z przodu witają nas bardzo wygodne, sportowe fotele, skórzane na bokach oraz zamszowe na środku, które dodatkowo zostały jeszcze przyozdobione czerwoną nicią. Wyglądają naprawdę rasowo i posiadają nawet zadowalające trzymanie boczne. Są one w pełni manualne i w opcji w N-Line nie możemy mieć pełnej elektryki. Tylko wyższy pakiet wyposażenia w Tucsonie, czyli Premium, oferuje pełną elektrykę dla kierowcy oraz dla pasażera. Ale wtedy oczywiście z innymi fotelami. Ale akurat manualny fotel dla mnie mógłby być w każdym aucie, zwłaszcza, że w Tucsonie bardzo łatwo ustawić fotel oraz kierownicę. Siedzimy wysoko, wygodnie i mamy dobrą widoczność. Szkoda tylko, że podłokietnik nie jest w ogóle regulowany. A propos jeszcze widoczności. To świetnym rozwiązaniem w Hyundai'ach są te dodatkowe rozkładane osłony przeciwsłoneczne. Proste i genialne. Deska rozdzielcza oraz całe wnętrze Tucsona N-Line w porównaniu do zwykłej odmiany ma kilka sportowych smaczków. Pierwszy to te fotele, o których już mówiłem, z czerwonym przeszyciem. Poza tym podobne przeszycie jest na kierownicy, gałce zmiany biegów oraz na całej desce rozdzielczej. Dodatkowo pojawiły się też aluminiowe nakładki na pedały. W ogóle jakość wykonania wnętrza oraz materiały stoją na bardzo dobrym poziomie. Tutaj nic nie skrzypi, a większość materiałów jest miękka i przyjemna w dotyku. Część deski jest wykończona ekologiczną skórą, która jak na taki sztuczny wytwór wygląda naprawdę całkiem dobrze. Na górze deski rozdzielczej mamy 8-calowy ekran z bardzo ładnym i prostym menu. No niestety, czasami zdarzają się lekkie opóźnienia w działaniu systemu. Ale prosta obsługa jest dużą zaletą. Zresztą, całe auto ma bardzo prostą obsługę z wielkimi, dobrze oznaczonymi przyciskami. Pod względem ergonomii jest naprawdę super. Drugi ekran znajdziemy pomiędzy klasycznymi zegarami, gdzie mamy bardzo rozbudowany komputer pokładowy. W sumie to co mnie denerwowało, to fakt, że wskazówka od temperatury nigdy nie była pionowa.
tylko zawsze była nieco w lewo. Takie piekło perfekcjonistów. Pod względem praktycznym mamy miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną za skrzynią biegów. Dalej w tunelu środkowym mamy 2 miejsca na napoje oraz jedną przegródkę, przykład na pilota od garażu. W podłokietniku mamy dość spory schowek z dodatkową wyjmowaną przegródką na drobiazgi. W drzwiach zmieścimy litrową butelkę z wodą, a przed pasażerem jest największy zamykany schowek. Również w dachu udało się wygospodarować miejsce na okulary. Pora zajrzeć pod maskę. Pomimo, iż jest to usportowiona odmiana Tucsona, to nie występuje tylko z najmocniejszymi, najszybszymi silnikami. Otóż Tucson N-Line jest dostępny z każdym dostępnym wariantem silnikowym, czyli mamy 2 turbodiesle oraz 2 benzyny. Diesle to 1.6 136 koni oraz 2.0 185 koni, a benzyny to 1.6 turbo 177 koni oraz, uwaga, wolno ssące 1.6 136 koni. Tak jest, nowy Tucson N-Line może mieć wolno ssący silnik pod maską i ode mnie Hyundai ma plusa za to. No dobra, może nie za to, że w odmianie oznaczonej N-Line, czyli takiej sportowej, może być tylko 136-konny motor w tak dużym aucie i to wolno ssący, ale ogólnie za to, że w Tucsonie wciąż możemy mieć prosty konstrukcyjnie silnik. Ja jednak do testów wybrałem najmocniejszą benzynę, czyli 1.6 turbo 177 koni. Świetna jednostka, która zaskakująco łatwo radzi sobie z Tucsonem. Od 0 do 100 katalogowo powinno być 8,9 sekundy, a ja zrobiłem o sekundę lepszy czas. I to z małym uślizgiem kół. Jakbym miał letnie opony i byłoby nieco cieplej, to pewnie jeszcze 0,2 sekundy jest do urwania. A auto nie ma procedury startu, po prostu pedał do podłogi i ogień. Naprawdę szacunek, bardzo dobry czas. Zresztą reakcja na gaz jest naprawdę niezła i auto niemal z każdej prędkości pięknie przyspiesza. Ba, nawet bardzo pięknie. Przyznam, że nie spodziewałem się tego po Tucsonie. Tak samo jak nie spodziewałem się dźwięku. Chociaż nie, spodziewałem się, bo byłem na prezentacji Tucsona tej generacji równe 5 lat temu i już tam zauważyłem, że ten wydech, o bardzo ładnym swoją drogą kształcie, coś tam stara się warczeć. I robi to bardzo dyskretnie, ale na zewnątrz to słychać. W kabinie co prawda nic, ale wybaczam. Oczywiście w dobrej reakcji na gaz i niezłych osiągach pomaga też skrzynia, która jest 7-biegowym, dwusprzęgłowym automatem. Ale oczywiście można ten silnik wybrać też z manualem, za to też duży plus. Automat bardzo ładnie zmienia biegi, to znaczy szybko i kulturalnie. Chociaż nie zawsze. Otóż ja w moim egzemplarzu miałem taką przypadłość, że skrzynia potrafiła od czasu do czasu szarpnąć lub wrzucić na ułamek sekundy neutral podczas przyspieszania, po czym ponownie szybko wbijała bieg. Działo się tak zazwyczaj, jak auto jeszcze było bardzo zimno, ale przyznacie, że przypadek bardzo niebezpieczny. Moim zdaniem ewidentnie coś z tym egzemplarzem, o czym zresztą poinformowałem serwis, jak tylko oddawałem auto. Druga mała wada to moim zdaniem napęd, bowiem testowany egzemplarz miał napęd tylko na przednią oś. A to oznacza ogromną utratę przyczepności przy ruszaniu na wilgotnej nawierzchni. Gdyby tu był ten wolnostak 136 koni, to pewnie mógłbym ruszać z pedałem w podłodze, ale nie w 1.6 turbo 177 koni. Tutaj mieli opony nawet jak depnąłem przy prędkości 40-50 km/h. Słabo. Dlatego polecam dołożyć te 7000 zł i wziąć 4x4 do tego silnika, bo taka opcja też jest w konfiguratorze. Ale bez różnicy jaki napęd wybierzecie, to będziecie zachwyceni jak auto się prowadzi i jak się słucha naszych komend. Wcześniej mówiłem, że auto jest lekko usztywnione oraz obniżone, co uważam za głupotę w SUV-ach, ale nie w tym wypadku. Tutaj diametralnie poprawiły się właściwości jezdne, a przy tym wciąż pozostał komfort. Przy pokonywaniu dziur czy leżących policjantów nic nie stuka, nie dobija, czy nie wypadają nam plomby z zębów. Nic z tych rzeczy. Jest naprawdę idealnie. Do tego układ kierowniczy również został poprawiony i jest zaskakująco precyzyjny i ma idealnie dobraną siłę wspomagania. Po raz kolejny jestem miło zaskoczony.
Nie byłem za to przy dystrybutorze, bowiem auto w mieście paliło mi pomiędzy 10 a 11 litrów, czyli tyle, ile zakładałem. Ale też lubiłem sobie od czasu do czasu szybciej ruszyć, o ile oczywiście było sucho. W ogóle auto ma dodatkowy tryb jazdy Sport, który dość diametralnie zmienia pracę gazu i skrzyni biegów. Auto naprawdę robi się sportowe i w sumie dobrze, że jest tylko jeden dodatkowy tryb, a nie jak to czasem w innych autach, że mamy 500 trybów Comfort, Eco, Eco Plus, Normal, Normal Plus, Normal Minus i tak dalej. Tutaj mamy zwykły tryb albo Sport. I tak ma być. No i dochodzimy do cennika. Podstawowy Tucson z silnikiem wolnossącym benzynowym 1.6 o mocy 136 koni z napędem naprzód i manualem kosztuje 87 800 zł, co akurat wydaje się atrakcyjną ceną za tak duże auto. Oczywiście odmiana N-Line jest znacznie droższa, bowiem z tym samym silnikiem i napędem oraz skrzynią kosztuje 119 300 zł, czyli dopłacamy 31 500 zł. Ale auto jest znacznie lepiej wyposażone. W sumie to N-Line jest na dokładnie takim samym poziomie wyposażenia co Style, z tą różnicą, że N-Line ma pakiet stylistyczny oraz lepiej się prowadzi poprzez zmiany w układzie kierowniczym oraz zawieszeniu. Dlatego też N-Line jest droższy o 7500 zł od Style. Testowany egzemplarz zatem kosztował 143 400 zł w podstawie, a z wszystkimi możliwymi dodatkami, czyli z dołożonym lepszym audio Krell, szklanym dachem, lakierem metalizowanym oraz elektryczną klapą bagażnika, kosztował 155 500 zł. Dodatki kosztowały 12 100 zł. I jeszcze tak na koniec cennika dodam, że dopłata do automatu to 6000 zł, a do napędu 4x4 7000 zł. Tucson odpowiednio przeczytane brzmi niczym zlepek słów too soon, czyli za wcześnie. W sumie to może być też przeczytane jako Tucson, dwóch synów, ale bardziej to pierwsze pasuje mi do puenty. Otóż moim zdaniem wcale nie powinno być too soon, tylko too late. Za późno. Szkoda, że tak późno Tucson dostał odmianę N-Line, która w moim odczuciu zrobiła z tego auta świetną propozycję. Okej, lekkie obniżenie, auta, które z założenia ma być wyższe, wydaje się może nieco głupie, ale musi się przejechać, żeby zrozumieć ten zabieg. Auto świetnie się prowadzi, idealnie słucha naszych poleceń na drodze, a do tego jest bardzo ładne, praktyczne, dobrze wykonane i łatwe w obsłudze. Naprawdę kawał świetnego auta. Miło się zaskoczyłem.